Cześć, dziś naostrzymy sobie brzytwę japońskiego wytwórcy Iwasakiego. Jest to dość znany wytwórca i metalurg, który spopularyzował ostrzenie na Mikawa na górach oraz jego brzytwy do tej pory jego następców są bardzo wysoko cenione. Kamisori są do teraz produkowane i sprzedawane. Brzytw zachodnich już teraz się nie produkuje. Tutaj mamy brzytwę model 30 z oznaczeniem M. Oznaczenie M oznacza, że była hartowana do poziomu medium. Zaczęły one się pojawiać, kiedy kobiety zaczęły przejmować zawód barbera w Japonii i potrzeba była stworzenia brzytw, które da się ostrzyć łatwiej. Nie są tak twarde tak jak zwyczajne brzytwy. O ile zwyczajne brzytwy Iwasakiego były hartowane do poziomu 65 Hz, to brzytwy z oznaczeniem M są hartowane do 1 Hz mniej, czyli 63-64 Hz. Ta brzytwa, zobaczymy sobie pod mikroskopem, że posiada bardzo dużo wyszczerbień na krawędzi. Pod mikroskopem widzimy, że początek krawędzi wygląda ok, ale już za chwilę zaczyna się strzępić. Ma wiele wgniotek i nie jest równa. Musimy to wyrównać, pozbyć się wszystkiego, żeby krawędź była prosta i nadawała się do golenia. Co my sobie zrobimy z takimi wyszczerbieniami? Musimy je jakoś usunąć, bo ich już jest zdecydowanie za dużo, żeby to pominąć. Pokażę Wam sposób, w jaki ja to robię. Mamy tutaj na stole kamień Naniwa Chaucera Pro 1000. Kamień niskiej gradacji do wyprowadzania krawędzi tnącej. I teraz tak, nie chcemy dużo materiału zebrać z krawędzi, tylko wystarczającą ilość, aby pozbyć się tych wszystkich wgłębień na krawędzi tnącej. Jeżeli chcemy coś takiego zrobić, to wiadomo, nie chcemy uszkadzać grzbietu za bardzo, więc stosujemy taśmę, ale co możemy jeszcze zrobić? Możemy zwiększyć grubość grzbietu. Zwiększając grubość grzbietu zmienia się kąt, pod którym ostrzymy, pod którym jest krawędź tnąca. Im większa grubość grzbietu, tym większy jest ten kąt. Nie jest to najlepsze do golenia i w taki sposób nie zawsze się ostrzy z kilkoma warstwami taśmy. Tutaj akurat mam jedną, ale pozwala to, im wyższy jest ten kąt, tym ta krawędź tnąca będzie mniejsza. W tym wypadku ja nie będę używał kilku warstw taśm, ale będę ostrzył w taki sposób, w jaki normalnie przy wyprowadzaniu krawędzi normalnie brzytwy nie ostrzymy i nie można tak robić, ale przy takiej korekcji krawędzi tnącej, gdzie trzeba pozbyć się właśnie wielu uszczerbień i doprowadzić ją do porządku, to ja coś takiego stosuję, a mianowicie kładąc brzytwę, dociskając krawędź, nie zostawiam grzbietu na kamieniu, tylko unoszę lekko grzbiet. Wtedy zwiększam kąt ostrzenia i to nie będzie wyprowadzanie krawędzi, to jest tylko korekta. Później jak będę już wyprowadzał krawędź i ostrzył docelowo, to grzbiet zawsze będzie na kamieniu razem z krawędzią tnącą. Jeżeli robię tylko korektę i staram się usunąć wszystkie te wyszczerbienia z krawędzi tnącej, unoszę grzbiet, zwiększam wtedy kąt diametralnie, pod jakim ostrzę. Mniej stali muszę się pozbyć przy jednym przejeździe, mniej stali jest ostrzone, więc to ostrzenie jest szybsze. I w taki sposób łatwo, dosyć szybko pozbyć się tych wszystkich niedoskonałości na krawędzi tnącej. Więc zaczniemy sobie. Jeżeli tak podnosimy, to musimy bardzo uważać z dociskiem i tego docisku nie stosować. A jeżeli stosujemy, to musi on być równomierny. Bo zwłaszcza przy brzytwie drążonej w taki sposób możemy bardzo łatwo ją uszkodzić, jeżeli docisk jakiś zastosujemy.
przejadę sobie. Cały czas czuję, że są obecne te niedoskonałości, więc staram się je usunąć ostrząc na wysokim kącie. Już jest lepiej, jeszcze chwilka i powinno być gotowe. Nie czuję już żadnych niedoskonałości. Przejeżdżając krawędź, kasując ją tak, czy przejeżdżając przez paznokieć, wyczujemy, jeżeli są jakieś nierówności na krawędzi tnącej. Już teraz tego nie czuję. Sprawdzimy sobie pod mikroskopem, ale myślę, że wszystko usunąłem w bardzo prosty sposób. Teraz widzimy, że krawędź już jest prosta, nie ma żadnych wyszczerbień, nie ma żadnych nierówności. Sam czubek krawędzi był ostrzony pod innym kątem. Widzimy, jak bardzo mało materiału żeśmy ścierali, kiedy ostrzymy pod takim wysokim kątem. Dzięki temu jest to bardzo szybkie, ale też teraz przy wyprowadzeniu krawędzi będziemy musieli się tego pozbyć i wyrównać całą krawędź tnącą. Wszystkich niedoskonałości na krawędzi tnącej już się pozbyliśmy, więc teraz przejdę do wyprowadzania krawędzi. Tutaj już zmienię kamień na Chaucerę Pro 2000, żeby zrobić to troszkę delikatniej. Jako że żeśmy stosowali wysoki kąt i podnosiliśmy, taśma się w ogóle nie starła, właściwie nie była w użyciu, więc taśma została na grzbiecie i z tą taśmą już będziemy sobie ostrzyć normalnie, czyli grzbiet cały czas na kamieniu oraz krawędź tnąca cały czas na kamieniu. Brzytwa ma profil prosty i jest prosta, nie buja się w żadną stronę, więc ostrzenie powinno przebiegać dosyć prosto. Brzytwa bardzo fajnie się ostrzy. Może spróbujemy sobie pojeździć grzbietem do przodu. Używam minimalnego docisku. I niweluję ten docisk teraz już właściwie do zera, starając się tylko utrzymywać, aby zarówno krawędź tnąca, jak i grzbiet były cały czas na kamieniu.
Teraz pod większym kątem zrobimy kilka ruchów, aby przełamać wzór rys na krawędzi tnącej przed przejściem na kamień o wyższej gradacji. To by było tyle, jeżeli chodzi o wyprowadzanie krawędzi. Krawędź została wyprowadzona dosyć sprawnie. Wszystko wygląda już w porządku i myślę, że taką brzytwę już bez problemu dalej naostrzę i będzie dawać dobre golenie. Krawędź mamy wyprowadzoną, więc teraz przejdziemy sobie do ostrzenia na średniej gradacji. Tutaj też polecimy jeszcze syntetycznie. Kamień to Naniwa Hayabusa o gradacji 4000. Brzytwy nie dociskamy do kamienia. Teraz już delikatnie polerujemy i przygotowujemy już na przejście na kamienie naturalne. Tutaj już nie przejmuję się tym, że zwężyłbym czoło brzytwy robiąc X-y. To już jest tak wysoka gradacja, że kilka godzin bym musiał pewnie na tym kamieniu spędzić, żeby cokolwiek odczuć. A zmieniając trochę ruch, ostrząc pod innym kątem, zawsze to ostrzenie trochę szybciej przebiega. Przejście z 2000 na 4000 też nie jest bardzo duże, więc powoli pracę tutaj kończymy. Gradacja 4000 z tego kamienia wydaje się, jakby była gradacją przynajmniej 6000 albo jeszcze więcej. Bardzo ładnie już łysinka wypolerowana. Jest już goląca. Nie pozostaje nic więcej jak przejść na kamień naturalny. Teraz przejdziemy sobie już na ostrzenie na kamieniu naturalnym japońskim, na Chinacie. Zaczniemy od razu od Nagury Mejiro, bo łysinka już jest goląca. Nie trzeba jej super polerować, więc postaramy się nadać tylko krawędzi tnącej charakteru kamienia naturalnego i pójdziemy sobie bardzo niewielką progresją. Zrobimy najpierw Mejiro, a potem zakończymy na Tomo z japońskiego kamienia Nakayama. Tutaj baza to jest kamień Karasukita nieznanego pochodzenia. Nie jest on super twardy.
ale jest wystarczająco twardy, żeby pracować z nagórami. I to jest kamień, który ma jedno z lepszych odczuć przy ostrzeniu. Jak widzimy, powoli pojawia się slary z Mejiro. Ta Mejiro akurat nie jest super miękka, więc chwilę to trwa. Ale też bardzo dużo tej zawiesiny nie potrzebujemy. Dolejemy troszkę wody i zaczynamy nadawanie charakteru krawędzi. Po ostrzeniu na Mejiro też właściwie można już się golić, ale jeszcze przyjemniej jest, jak dołożymy zawiesinę z kamienia wykańczającego. Wtedy maksymalizujemy to, co możemy uzyskać z Chinata. Pamiętamy o tym, aby nie dociskać już brzytwy do kamienia. Teraz zawiesina ma pracować, kamień ma pracować. Absolutnie żaden docisk tutaj nie jest potrzebny. Właśnie przez to, że staram się jak najmniejszy docisk mieć na brzytwie, to często ręka mi się omsknie, bo już ledwo co dotykam tej brzytwy. I za dużo pracy tutaj też nie potrzeba. Wydaje mi się, że można już skończyć. Jest jeszcze kilka ruchów. I ten etap zakończymy. Pod mikroskopem zobaczymy bardzo charakterystyczne dla kamieni japońskich wykończenie, czyli takie kropeczki, łuseczki, które są na krawędzi tnącej widoczne za każdym razem, tak zwany kasumi finish, mgiełka. Jest to bardzo drobne i bardzo fajne wykończenie krawędzi, jedne z lepszych. Teraz przechodzimy do ostatniego etapu. Zrobimy zawiesinę
używając kamienia Nakayama. Mogliście zobaczyć go na poprzednim filmie, jak testowałem kamienie. Kamień zdecydowanie nadaje się do wykończenia. Po takim użyciu go jako Slurry Stone, jeżeli chciałbym go użyć znów jako kamienia bazowego do ostrzenia brzytwy, to na pewno musiałbym go wyrównać, bo będzie dosyć mocno zaoblony. No i polerujemy już końcowo. Żaden nacisk w brzytwie nie jest potrzebny. Staram się odciążać nawet brzytwę, lekko odejmując tutaj wagi, jednocześnie pilnując, żeby przy piętce podcinało wodę, bo jak za bardzo odejmę wagi, to przestanę ostrzyć piętkę. Myślę, że zawiesina już zrobiła swoje, co miała zrobić na brzytwie. Teraz dla urozmaicenia może spróbuję sobie dodać trochę wody z mydłem, aby spowolnić działanie zawiesiny. Ona będzie wolniej się w tej wodzie z mydłem w gęstszym płynie poruszać, więc nie będzie tak agresywnie ostrzyć jak wcześniej, a bardziej będzie ostrzył kamień bazowy. I na takiej zawiesinie na wodzie z mydłem, nie zmywając z kamienia zawiesiny przerobionej już, bo na kamieniach japońskich przerobiona zawiesina ma bardzo wysoką gradację. Ja bardzo lubię golić się, kiedy brzytwa jest skończona właśnie na lekkiej zawiesinie, a
nie na samym kamieniu już, na samej wodzie. I na tym zakończymy dzisiejsze ostrzenie. Teraz widzimy, że kropka nad i została dodana. Łysinka bardzo mocno się błyszczy, a przy tym ma charakter kamienia japońskiego, gdzie widzimy te łuseczkowate wykończenie. To już będzie bardzo dobrze godzić.